Hej wszystkim, witam ponownie na kanale. Trochę mnie nie było, 3 tygodnie, więc wow. Mega długa przerwa, jak dla mnie, jak nagrywałem teraz co tydzień lub co 2 tygodnie przez jakiś dłuższy czas, ale później tłumaczę, dlaczego tak było. Tak czy siak, dzisiaj chciałbym was zaprosić na taki catch up, żebyście wiedzieli, co się u mnie działo, oraz na Study Crawl. Study Crawl to jest coś w stylu pub crawl, że chodzi od pubu do pubu po prostu, a Study Crawl to jest coś takiego, że chodzi się od miejsca do nauki do innego miejsca do nauki, czyli na przykład idzie się do biblioteki, później do kawiarni, później do czytelni, wiecie. Mega fajne, no bo można się rozruszać i się tak nie nudzi człowiek. Więc sobie to zrobimy. Ja już zrobiłem skincare. Wstawiłem pranie, muszę zjeść śniadanie, więc zapraszam serdecznie na to. To będzie trochę takie day in life na wymianie, ale ciekawsze. Cześć, myszki, pyszki, z powrotem. Teraz jesteśmy, dlaczego się z wami witam znowu? Tak czy siak. Jesteśmy teraz w kuchni i w ogóle zmieniłem nawyk trochę od ostatniego razu, jak sobie nagrywaliśmy, bo teraz nasiona chia, ja ich nie piję. To wolę mnie do jakiegoś posiłku, który jem w ciągu dnia. Śniadanie lub obiad o kolacja bardziej. Ja jem po prostu późny obiad. Na przykład do sałatek dowalam sobie. To jest mega fajne, bo takiego gluta wypić, jakby no już jestem przyzwyczajony, ale jakby ciężko jest się przyzwyczaić do tego. Aha, w ogóle zapomniałem powiedzieć. Mam nowy tatuaż. On wygląda tutaj, nie wiem czy on wygląda jakoś tak mega i nie wiem trochę jak się ustawić tak, żeby całego było widać, no ale jakby wstawię wam gdzieś tutaj filmik po prostu od mojej tatuatorki. Love her. To jest ona. O czym ja mówiłem? Aha. Więc po prostu zaczniemy sobie robić śniadanie od razu, kawa, jakieś kanapeczki, ja to sobie zrobię i wam pokażę, co będziemy żarli. Więc śniadanie już jest zrobione i mam tutaj... źle złapałem. Jak one ładnie wyglądają też na kamerze, jestem w szoku. Generalnie to jest... ciabatta. To jest ciabatta. Którą stostowałem na patelni i na to jest biały serek, taka Philadelphia, jakby hummus, taki basicowy, ogórek zielony, rucola i też podgrzewane halloumi. Wygląda chyba najlepiej, bo to jest takie moje go-to trochę śniadanie. Nie jak mi się spieszy, wiadomo, no ale jakby okej. I kawa. W oczekiwaniu na to, jak robi mi się pranie, chciałbym właśnie opowiedzieć, co się u mnie działo przez ostatnie 3 tygodnie, bo o mój Boże, rollercoaster, w ogóle tak, byłem strasznie chory i dlatego nie było filmików przez jakiś czas nie było filmików, dlatego że byłem chory po prostu. I do tego stopnia, że nie mogłem mówić. Później poleciałem do Polski. W Polsce jeszcze byłem odczupinę chory, ale pierwsze kilka dni jeszcze byłem chory. Później było spoko, pospotykałem się ze wszystkimi ludźmi w ogóle możliwymi chyba na świecie. I chciałem nagrać trochę vlog z robienia tatuażu, ale w sumie to nawet dobrze, że nie nagrywałem, bo nagrywaliśmy rolkę z właścicielką studio, gdzie ja chodzę na tatuaże. Tutaj wam wstawię jakby nazwę studia i w sensie jakby wiecie, ten handle z Instagrama i studia i mojej tatuatorki ukochanej Karola, love you so much za wszystkie te piękne dziarki. No więc tak, zrobiłem sobie tatuaż nowy. Tutaj mam pozostałość po imprezie jeszcze, trzyma się zaskakująco dobrze. Bo byłem na imprezie sobie właśnie w sobotę, więc mega fan. I w ogóle
odkopany został iPhone 4 przeze mnie. Foty nim mają taki vibe, wstawię wam to jakieś zdjęcie, żebyście sobie zobaczyli, a więcej zdjęć można na moim Instagramie zobaczyć. Ja jestem po prostu już takim influencerem, słuchajcie, tak umiem to wpleść dobrze, takie promo. Znalazłem z moją siostrą mieszkanie, Paulinę znacie z tego odcinka z Paryża i z tego, jak jedliśmy z Agatką słodycze kwaśne, a jak nie, to tutaj też macie słodycze kwaśne, więc zapraszam też do oglądania ich, bo jakby to było wszystko mega fan, mega śmieszne i w ogóle i mega okej. Tak czy siak, znalazłem swoje mieszkanie w Krakowie. W ogóle jakby I'm so happy, bo znaleźliśmy mieszkanie w kamienicy, a nam się bardzo, bardzo marzyło mieszkanie w kamienicy, bo mają taki vibe te mieszkania, więc na pewno będziecie widzieć to mieszkanie jeszcze milion razy. I can't wait, naprawdę. Kończy mi się wymiana powoli, bo jest już połowa listopada. Jak to wstałem, to w ogóle już jest jakoś mega późno, który jest wtedy dla was. 23. Wstałem to dla was 23, więc już jest koniec listopada. Tak naprawdę. I mi został jeszcze jeden egzamin i jeden projekt do oddania i finish. Więc po prostu jestem taki, wiecie, Jezus, jak to wszystko szybko leci i tak dalej. I tak naprawdę co dopiero się tutaj zagnieździłem, a już po prostu już stąd wywalam. Tak naprawdę bardzo mi przykro z tego powodu, bo bardzo mi się podobają tutaj studia. A teraz wam opowiem o po prostu tak crazy rzeczy, bo dosłownie wczoraj jakby nagrałem TikToka. Jak mnie ktoś tutaj, kto mnie ogląda tutaj, obserwuje mnie na TikToku. Tutaj można mnie zaobserwować na TikToku, zapraszam bardzo serdecznie, lub w opisie są linki i do Instagrama mojego, do wszystkich Instagramów, o których mówię, i do mojego TikToka. Zapraszam tam serdecznie. Nagrałem TikToka do piosenki Merry Christmas, Please Don't Call zespołu Bleachers, czyli Jack Antonoff. Jak ktoś tak się orientuje mniej więcej w muzyce, to raczej wie, kto to jest Jack Antonoff. Taki producent muzyczny generalnie to jest i on też wydaje własną muzykę, no coś tam, no i on ma też właśnie zespół Bleachers. No i oni wydali piosenkę Merry Christmas, Please Don't Call i ja jestem jak, o mój Boże, ja kocham Jacka Antonoffa w ogóle. No więc nagrałem sobie TikToka do tego. Ja jestem jak, no dobra, okej, spoko. Trochę był blow up, bo jakby nie spodziewałem się tego, że tak pójdzie, co nie? Teraz, w momencie jak to nagrywam, to ma jakieś 330 000 wyświetleń, więc w ogóle wiecie. A mój chyba trzeci najbardziej popularny TikTok to jest. Więc jakby wow. I z tym TikTokiem jest najdziwniejsza rzecz na świecie, ponieważ wczoraj gadam sobie z Pauliną na FaceTime właśnie i widzę powiadomienie nagle z Instagrama, że Dirty Hit chce ci wysłać wiadomość. Ja jestem jak, what the hell? Jakby o czym w ogóle my mówimy? Jakby ja wiem, co to jest Dirty Hit, bo Dirty Hit to jest wytwórnia muzyczna, do której jakby są podpisani tacy muzycy właśnie jak Jack Antonoff, czy The 1975, czy Rina Sawayama, Biba Dubi. Jakby ja nigdy nie wiem, jak to przeczytać. Ja jestem jak, what the fuck? Jakby, dlaczego oni chcą do mnie napisać? I otwieram tego DM-a od nich i jestem jak, okazało się, że oni do mnie napisali, że im mega się spodobał mój TikTok i że dziękują mi za miłość okazaną Bleachers. I jestem jak, ej, co się dzieje teraz w tym momencie? Jakby wiecie, miałem takie what? I do mnie napisali, że chcą mojego TikToka przerobić na reklamę. Jakby wiecie, jak się pokazują reklamy na TikToku. Swajpujecie, tak, i macie tam co któregoś TikToka macie reklamę. I oni chcą mój filmik tak zrobić. I no jakby ja powiedziałem, oczywiście, the fuck. Więc jakby mój TikTok teraz jest reklamą nowej piosenki Bleachers. Co to jest za rzeczywistość, w której ja żyję?
że mój TikTok jest reklamą piosenki Jacka Antonoffa, który blisko współpracuje z takimi ludźmi jak Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Lana, Lord, the fuck, jakby to są moi ulubieni artyści wszyscy. I takie... It happened to me. Takiego chłopaczka z Polski, który sobie siedzi w pokoju i nagrywa TikToki. Jakby it's nothing. Szczerze, no bo jakby w sensie to nie jest jakby teraz wiecie, że ja jestem w marketing team Bleachers i w ogóle, ale jakby wiecie, to jest i tak bardzo takie ekscytujące, no bo mimo wszystko ktoś tam zauważył tego TikToka i ktoś chciał to zrobić na tą reklamę. Ja jestem jak wow, this is amazing, love you. Nie wiem, no jakby mega fajne uczucie. Poczułem się taki wow, co nie? No jakby to chyba jest normalne. Mam wrażenie. No ale to już jest, wiecie, bardzo złożona sprawa. A no tak czy siak, jakbyście zobaczyli teraz mojego TikToka do Merry Christmas, Please Don't Call, to jest jako reklama. Wiecie dlaczego. Wyszedłem z domu. Teraz idę do sklepu jeszcze, kupić sobie jakieś snacks, później na autobus i jedziemy do centrum, gdzie się zaczyna ta wspaniała przygoda, że będę się uczył. Jestem mega podekscytowany. Jest w ogóle, nie jest teraz mega zimno, ale jak będę wracał wieczorem, czyli koło tak 18 myślę, ma być minus 11 odczuwalna, ma padać śnieg. So that's not a good look. Więc pierwszym miejscem był mój wydział po prostu. Tutaj uznałem, że będę sobie po prostu siedział na kanapie i będę czytał. Jak skończyłem czytać, znaczy byłem w połowie czytania, to zjadłem sobie moją snack, czyli białego Twixa, którego nigdy wcześniej nie widziałem i był mega pyszny. Ja ogólnie uwielbiam białą czekoladę, więc jakby to nie jest zdziwienie dla mnie, że mi to smakowało. Do picia miałem mój ukochany napój, czyli Vitamin Well Awake o smaku bodajże to jest malinowy. Ja go kocham, jest przepyszny. Jak będziecie w Szwecji, polecam każdemu spróbować, bo naprawdę jest mega dobry. I tutaj sobie zaznaczałem jakieś notateczki, ważne rzeczy. Poszło naprawdę spoko, więc jestem zadowolony. Wyszedłem z pierwszego miejsca. Mam nadzieję, że cokolwiek mnie słychać, bo ptaki to szaleją. Ale generalnie jest strasznie brzydko na dworze. I teraz byłem w bibliotece w budynku mojego wydziału. Byłem tam bodajże tak z 2,5 godziny i zrobiłem wszystko, co tam chciałem zrobić, bo tam siedziałem na kanapie i miałem takie comfy miejsce do siedzenia i tam chciałem poczytać, a nie pisać esej. Więc wydaje mi się, że dobrze, bo przeczytałem, matko jedyna, przeczytałem 3 książki do końca, znaczy bo miałem takie książki, których miałem na przykład tam kilka rozdziałów do dokończenia, więc dokończyłem te 3 książki. Wydaje mi się, że łącznie tak przeczytałem z około 200 stron, więc jakby no okej. I jeszcze jeden artykuł, taki dość krótki i przyjemny. I teraz idę do innego miejsca. Nigdy tam nie byłem jeszcze, więc zobaczymy jak tam jest. Bo to jest chyba po prostu Eden, jakby to się nazywa Eden i to jest chyba po prostu taka czytelnia, takie designated studying space. Zaczyna padać. Bo już kropiło wcześniej, a teoretycznie teraz ma jakoś zacząć padać śnieg według prognozy pogody. I nie chciałbym, żeby mnie śnieg złapał w tym czasie jak idę, bo tam no
idealnie podjeżdżam autobusem, bo tutaj teoretycznie to jest wszystko na kampusie, więc to jest wszystko blisko siebie. Jak będę już tam, zobaczę w ogóle, czy będą wolne miejsca, bo jest strasznie, jakby wiecie, się zbliża tutaj koniec semestru, więc po prostu bardzo dużo osób aktualnie się uczy. Tak jak myślałem, nie mam miejsc po prostu, więc idę szukać po prostu w innych miejscach. Jest jeszcze jeden budynek, jakby druga część mojego wydziału. I nie pomyślałem nawet o tym, żeby może tam pójść. Ale pójdę tam, zobaczę. Tam mi się wydaje, że jest zawsze trochę mało miejsca. A więc wyszedłem właśnie, bo mi się rozładował laptop, a nie wziąłem ze sobą ładowarki. Więc idę gdzieś dalej po prostu i będę robił na tablecie dalej jakieś rzeczy. Nie wiem jakie dał, ale jakieś tak. Więc coś na pewno jeszcze sobie porobię. Zaczął padać deszcz ze śniegiem. Zaczął padać, ale się nic jakby nie widać tego tak za bardzo. Widać pod latarnią. Nie wiem, gdzieś jeszcze muszę iść. Nie wiem, czy nie wbiję do tego Edenu gdzieś. Może teraz będzie mniej osób. No, jednak nie ma mniej osób, bo widzę już przez okna, ale idę gdzieś do centrum, może sobie kawkę kupię gdzieś i poczytam. O mój Boże. Byłem w 3 miejscach do nauki. Byłem w jednej części wydziału, w drugiej części wydziału i w czytelni. Nie nagrałem wam za dużo z czytelni, przynajmniej, bo zaczął padać mega mokry śnieg. I po prostu uznałem, że uciekam do domu, bo ma być tylko coraz mocniejszy ten śnieg, więc uznałem, że wypadł. Plus byłem 5,5 godziny jakby łącznie w tych wszystkich miejscach do nauki, więc uznałem, że wystarczy, bo zrobiłem jakby praktycznie wszystko to, co chciałem dzisiaj. Muszę tylko dokończyć jeden esej, właśnie ten, co jakby już byłem w połowie jakby końca w Edenie, ale po prostu uznałem, że wracam do domu. Sobie zrobimy jakiś obiad, wypiję herbatkę i wam pokażę w ogóle syf na łóżku, bo tylko wpadłem do domu, wszystko wrzuciłem z tory, bo jest cała mokra. Więc wam pokażę po prostu co na obiad, jak już zrobię. Witam z powrotem, zrobiłem już obiad i jak obrócić? Nie da się obrócić kamery, jak nagrywam. Nieważne. Dzisiaj na obiad sałatka, rukola, szpinak, halloumi, ser żółty, nasiona chia i hummus. I taki chlebek, takie, jak to się nazywa? Taki podpłomek. Po prostu taki, żeby było coś takiego bardziej, nie wiem, zbitego. Tak, no to jest obiad. Słuchajcie, wyglądam beznadziejnie, ale to się w ogóle nie liczy w tym momencie. W sprawie tego TikToka, o którym dzisiaj już mówiłem, Jack Antonoff go zrepostował na TikToku i wstawił go na swoje story na Instagramie. Wyobrażacie to sobie, że ja sobie siedzę, znaczy w ogóle ja brałem prysznic, bo już wiecie, trochę was zostawiłem po tym obiedzie, ale nie robiłem niczego ciekawego, bo odpoczywałem i sprzątałem trochę i później brałem prysznic i w ogóle. Uwaga. Spokojnie sobie żyjecie i nagle widzicie się na story u Jacka Antonoffa. Jeden z 3 TikToków tylko z tym dźwiękiem, który on zrepostował. Bo później już nie ma. I po prostu
Wiecie, to jest jakby jeden z moich ulubionych zespołów, a Jack Antonoff to w ogóle już jest jakby w przemyśle muzycznym jest jedną z moich ulubionych osób. I ja po prostu w to nie wierzę, że Jack Antonoff wie, że ja istnieję. Chciałbym powiedzieć, że to był crazy dzień. Bardzo crazy. Bardzo taki... Bardzo dużo zrobiłem dzisiaj i bardzo dużo się wydarzyło. W szczególności pod wieczór. Jestem w szoku i nie wiem, co się dzieje po prostu. A teraz piję sobie jeszcze herbatkę i pójdę spać i dziękuję bardzo za dzisiaj. I do zobaczenia niebawem.